Nie może o tym wiedzieć. No i jak? Pomyśli, nie pomyśli? Zależy po czyjej. Aha. Pana syn ma ostrą niewydolność nerkową. On jest chory. Ma genetyczną torbielowatość nerek. Moja żona też to miała i na to umarła. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć dobrze jest? Swój czas, weź garść, swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuje, weź w garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. O, taka patrz. Ta ostatnia była najlepsza. Blisko szpitala mieści się w naszym budżecie. No, ale ma 3 pokoje, 3, Łukasz. No to idealnie. Ja jeden, Peter drugi i ty z Zuzą trzeci. Super, będziemy sobie warkocze pleść, plotkować, malować paznokcie. Tak to widzisz? No jak to lubicie, to co ja będę wam... Nie, weź, wytrzymałabym z nią, nie wiem, 3 dni. Potem bym ją musiała zabić. Przestań, Zuzka jest No, spokojnie. a w ogóle czemu nie ogląda z nami? Miała nam pomóc. Pobiegła wcześniej na SOR. Ta. Szybki numerek przed dyżurem z doktorem Przystojniakiem. Cześć. Siema. Ej. I co, znaleźliście coś fajnego? No. Nie. Daga! Nie znaleźliśmy. Łukasz, ja rozumiem, że ty nie masz doświadczenia w szukaniu czegoś na więcej niż na 24 godziny, ale naprawdę tym bardziej powinieneś docenić mnie. Ty jesteś pindą. No? Jestem z tego dumna. Wy na pewno chcecie mieszkać razem? Zgubiłeś coś? Gacie. W chacie. Zara będę. A ty co? Nie śpieszysz się? Taka zawsze punktualna jesteś. Wiesz, jakoś nie mam motywacji. Chcę zdobyć ten podpis i odbębnić ten oją. A czekaj. To ty nie chcesz tam robić specjalizacji? Zmieniłam zdanie. Od rana tu siedzisz? Czekałam, aż cię rozintubują. Nie lubię tej róży w gardle. Ale już się przyzwyczaiłam. Wczoraj nic nie jadłeś. Zrobiłam ci bułkę. Swojemu facetowi rób. O, bardzo śmieszne. Bierzesz czy nie? Wezmę, żeby ci przykrości nie robić. A jaki ty jesteś dla mnie miły. Dobra, jedz. Słucha dość. Nie musisz mnie nęczyć. No widzisz, jakoś tak mam, że lubię towarzystwo wrednych małolatów. Trenujesz przed własnymi? Kumam. Dobra, już nie marudź, tylko przeżuwaj. Ja nie wiem, naprawdę wszystkie dzieci w twoim wieku są takie urocze? Nie, trafił ci się wyjątkowy egzemplarz. Co się dzieje? Głowa mnie trochę boli. O proszę, jest i moja zguba. Przepraszam, pani doktor, bardzo, po prostu zasiedziałam się przy Od kiedy ty asystujesz przy dializach? Co ona tutaj robi? Ochrzania mnie. I słusznie cię ochrzania, bo się spóźniłaś. Gdzie mój tata? Która to dializa? Druga. Szybko. Trzymaj. Jeszcze? Zuza, 5 mg diazepamu dożylnie. I już możesz skończyć z tą pompą. A coś źle podłączyłam? Pierwsze dializy i tak zwykle planujemy krótsze, ale czasami musimy je przerwać wcześniej. Wymioty, bóle głowy to normalne objawy. Ale przejdzie mu. Mam taką nadzieję. Ktoś może go odebrać? Taksi. Nie, mój drogi, taksi nie. Jakiś opiekun. Ale skoro go nie ma, to zabierz go na wózek i na SOR. Będziemy miały na niego oko. Mogę iść sam. Nie, bohaterze, nie możesz. Wózek. Dopilnuj tego. Tak jest, dopilnuję.
Pacjent to Jan Nowak, 62 lata, 3 dni po zabiegu. Koronarografia, angio i stent w żyle udowej głównej w lewej nodze. Dzień dobry. Jak się dziś czujemy? Doskonale, dziękuję. Widzę, że wszystkie parametry w normie. Próbował pan wstawać? No, z drobną pomocą miłych pań pielęgniarek. Pana Nowaka przekazano z pooperacyjnego, tak? Dzisiaj rano. Nie było łóżek. I pielęgniarki u nich brzydsze. No dobrze, zajmiemy się tym. A tymczasem niech pan odpoczywa. Jeżeli rana na udzie będzie się goić prawidłowo, niedługo wypiszemy pana do domu. No to wspaniała wiadomość. Mnie też nic nie cieszy bardziej niż zdrowy i zadowolony pacjent. Miłego dnia, panie Nowak. Wzajemnie, panie doktorze. Powiedz Marcie Pociej, jak się wreszcie pojawi, że mam przekazać pana Nowaka natychmiast na pooperacyjny. Nie możemy blokować miejsca dla innych pacjentów tylko dlatego, że oni mają tam bajzel. Oczywiście. I nie dajcie sobie wcisnąć żadnych pacjentów z innych oddziałów. Mamy full. Tak, wiem. O, cześć. Widziałaś może doktora Jaronia? Nie, jest na bloku, ale prosił, żebyś zrobiła wypis pacjentowi ze 102. Do domu? Nie, na pooperacyjny. Tutaj wszystko jest w karcie. Ale to wszystko? Nic dla mnie nie zostawił? Nie, tylko tę kartę. Szlak, dałam mu przecież dokumenty ze stażu do podpisu. Wiesz co, no nic nie wspominał. No nieważne. A dzwoniłaś na pooperacyjny, że mamy dla nich pacjenta? Nie, chcę ich wziąć z zaskoczenia. Zanim znowu coś wymyślą, odprawią nas z kwitkiem. No tak, wszystkim brakuje łóżek. Tylko nie im. Przypadek? To reakcja na gluten. Kelnerka mówiła, że w tej sałatce nie ma, ale wie pani, na pewno skłamała. Ludzie zrobią wszystko, byle tylko zarobić pieniądze. Nie rozumiem, dobrze. A ma pani może celiaklię albo nietolerancję pokarmową? Nie. No dobrze. No to w takim razie, wie pani, gdyby nawet pani upchnęła tą sałatkę do bagietki, no to nic by się pani nie stało. No nie wiem, chyba że zjadłaby pani całą paryską, to może wtedy... Dobrze, pani to pokaże. Boli? Nie. Tutaj? Aha, rozumiem. Dobrze. A jak tak robię? Jak pani puszcza. Rozumiem. Dobrze. A bolało pani już wcześniej? Jak byłam na diecie płynnej, ale to tak musi być. Dobrze. A może pani podnieść prawą nogę do góry? Aha, bardzo panią boli. Dobrze. Proszę poczekać chwilkę. Pani doktor, mam pacjentkę z zapaleniem wyrostka. Bardzo proszę poczekać. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie panią boli? Tutaj z prawej strony. Ja myślę, że to reakcja na gluten, wie pani co, bo ja byłam w restauracji takiej nowej i tam jadłam sałatkę, miało nie być tego glutenu, ale myślę, że kelnerka musiała mnie okłamać, wie pani. Tak? Tak. Zarobić pieniądze, sałatka jest droższa i to... Proszę odsłonić brzuch. Spodnie do dołu. Myślicie, że jestem w ciąży? Macica ma pani trochę niżej. Tu jest wyrostek robaczkowy. I zdaje się, że ma pani zapalenie. O święty Jarmużu! Proszę się nie martwić. Usunięcie wyrostka robaczkowego to standardowa procedura. Proszę. Zuza, zabierzesz panią na blok. No co się tak patrzysz? Wyłapałaś, to asystujesz. Tylko tutaj jest tyle roboty, a na asystowanie pewnie już może chętnych. Pierwszy stażysta, który nie chce uczestniczyć przy operacji. Niech mi pani doktor nie zrozumie źle, ale po prostu jestem pani wdzięczna za zaufanie i w ogóle, tylko Dobra. że ja czuję, że tu jestem bardziej potrzebna. I tak ci nie wierzę. Ale dobra, skoro chcesz, zrób pani wszystkie badania i na blok. Oczywiście. Tylko migiem. Tak jest. Potrzebuję podpis na potwierdzenie przyjęcia. Ale ten pacjent wychodzi z sedacji po zabiegu. Nie potrzebuje intensywnej opieki medycznej. Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Mamy full, właśnie wypisuję pacjenta do was. Nie ma szans. Dlaczego nie sprzedacie pacjentów do tych z ogólnej? Już potrzebujemy miejsc dla tych, którzy wymagają sprzętu i specjalnej opieki. Dziewczyny mówiły, że zadzierasz nosa, odkąd poszłaś na lekarkę, ale nie chciałam im wierzyć. No co ty mówisz? Dobrze wiesz, że sama nie wymyśliłam tego, żeby wam kogoś oddać. Nie mogę wrócić z tym wózkiem. Dobrze, ale ja naprawdę nie mam go gdzie położyć.
Jak tam nasz aniołek? Jak się czujesz? Spoko. Mogę już iść do chaty? A słyszałeś, co powiedziała doktor Konarska? Nie ma mowy. Jezu. Tu wszyscy są tacy upierdliwi. O, już skończ narzekać. Lepiej pokaż, co tam rysujesz. Jaka piękna. Nie masz jakiegoś innego pacjenta do prześladowania? Mam, ale pomyślałam, że wpadnę na ciebie na chwilę i jeszcze cię trochę pomęczę. Powiesz mi, kto to jest? Nie interesuj się. Okej, widzę, że dotknęłam czułego punktu. Co, jakaś starsza koleżanka? Może nauczycielka? No zdradź mi, kim jest obiekt bestii naszego Borysa, co? To moja mama. Nie chcę jej zapomnieć. Przepraszam. Tak to już jest. Ze wścibskimi babami. Jakby nie wsadzały nosa w nie swoje sprawy, nie musiałyby przepraszać. Nie, już nie będę. Akurat. Mój brat w ogóle nie będzie je pamiętał. Rysujesz to dla brata, tak? Jeszcze nie wiem. Ojciec powiedział, że nie odejdzie tak długo, jak ją pamiętamy. Zatrzymał się. Wezwij zespół reanimacyjny. Worek ambu. 3, 2, 1, 0. Kiedy się zatrzymał? No jakąś minutę temu. Zatrzymał się przy mnie. Przygotuj zestaw do intubacji. Defibrylacja. Ładuję. Odsunąć się. Strzał. Sprawdź tętno. Nie ma. Jeszcze raz. Ładuję. Strzał. Sprawdź. Nie ma. Masuj. Asystolia. Przygotuj adrenalinę. Szybko, szybko, szybko. 2, 1, tak. Podaję adrenalinę. Adrenalina podana. Marta, przestań nasuwać. To nie ma sensu. Marta. Skąd 9:02? Nic tu po nas. Przecież przed chwilą był stabilny. Pewnie skrzep. Nienawidzę tego. Zadzwonię do chłodni, żeby ktoś przyjechał po niego. To ja powiadomię rodzinę. Ale poczekaj. To nie jest karta tego pacjenta. Co ty mówisz? To jest tego gościa ze 102. Wiesz, to Co mu podałaś? Może był na coś uczulony. Czekaj. Jan Nowak. co ty, trafiło nam się 2 Nowaków? Nie, czekaj. Patrz, i to w tym samym wieku. Jak go odwiozę na promortę, to puszczę do dolotka. Zuza, Tak? ten chłopiec, zauważyłam, że się o niego bardzo troszczysz. No tak. On ma dopiero 13 lat. Nie powinien pałętać się sam po oddziale, a jego ojciec albo pracuje, albo zajmuje się jego młodszym bratem. Ale ty się o niego bardzo troszczysz. Jak każdego chorego, który do nas trafia. Jesteś tego pewna? Gdybym nie była, nie robiłabym tego. Na początku miałam wątpliwości, ale teraz jestem coraz bardziej pewna, że masz zadatki na świetnego lekarza. I dlatego z tobą rozmawiam. Ale chyba nie wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że jeżeli będziesz wkładać tyle emocji w każdego swojego pacjenta, to zanim skończysz ten staż, wypalisz się zawodowo. Ja naprawdę kontroluję sytuację. Naprawdę? Okej.
Ale jak będziesz potrzebowała pomocy, to wiesz, gdzie mnie szukać. Tak. Kancelaria Prawna Kuźnik i Synowie. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. Ja nie wiem, czy się dobrze dodzwoniłam. Chciałam rozmawiać z osobą wyznaczoną przez Jana Nowaka do kontaktu w nagłym wypadku. Nazywam się Marta Pociej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Chwileczkę. Andrzej Kuźnik reprezentuje interesy Jana Nowaka. Sekretarka powiedziała, że dzwoni pani ze szpitala. Tak, dzień dobry. Przykro mi, ale niestety pan Jan Nowak nie żyje. Kiedy nastąpił zgon? 9:02. Przyczyna? No, ja nie mogę takich informacji podawać przez telefon, ale dokumenty będą do wglądu osoby uprawnionej. Oczywiście. Ktoś z kancelarii pojawi się dziś w szpitalu, żeby dopełnić formalności. Dobrze, a chwileczkę, czy może ma pan jakieś namiary do najbliższych osób z rodziny pana Jana Nowaka? Jan Nowak nie miał rodziny. Sprawy pochówku zastrzegł w kontrakcie. Aha, Zdarza się. Dziękuję za telefon. dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Mamy problem. W chłodni jest awaria. Dziewczyny załatwiają transport do Kostnicy, ale to może potrwać. No to dajcie go do Promorte. Ale tam już ktoś leży. Zszedł biedaczek po nocnej zmianie i załapał się na awarię. No to postawcie go obok. Ale tam się jedno łóżko ledwie mieści. To nie jest mój najszczęśliwszy dzień. No, Jana Nowaka nie przebijesz. O! Chodź, nie mam za dużo czasu. Dzień dobry, bardzo dobrze, że pan przyjechał. Zuzanna Marciniak. Dzień dobry, pani doktor. Co się stało? Więc Borys źle zareagował na dializę, ale to jest normalne podczas pierwszych zabiegów. Jednak musieliśmy przerwać filtrację i odłączyć go od aparatury. No ale teraz już jest wszystko w porządku. Tak, ale trzeba będzie go obserwować przez jakiś czas. No jeżeli znowu pojawią się mdłości, zawroty głowy, dezorientacja, no to będzie musiał zostać na oddziale. Okej. Odwiozę go do domu. Tylko że on nie może zostać teraz sam. No ale w domu jest z młodszym miłoszkiem opiekunka. To jakby się coś działo, to da mi znać. Ja rozumiem, tylko że w takiej sytuacji będzie trzeba zareagować natychmiast. No nie poradzi sobie jednocześnie z małym i jeszcze z chorym nastolatkiem. No tak, ale przecież teraz nic mu nie jest. Teraz tak, ale nie wiadomo, jak będzie za kilka godzin. W porządku, coś wymyślę. Teraz przepraszam, ale zostawiłem ludzi na budowie. No naprawdę nie mam czasu. Chodź. Przepraszam najmocniej, ale pan chyba naprawdę nie rozumie powagi sytuacji. Dobrze, Borys, tak pamiętaj, że zawsze możesz do mnie zadzwonić, tak? Spoko. Co ty taki spuchnięty jesteś? Przepraszam? Ty, a co mnie tak obmacujesz? Faceta nie masz? Borys. Przykro mi, ale Borys nie może wrócić do domu. Muszę mu jeszcze pobrać krew do badań. Chodź, idziemy. Nie mogę świadomie odkleić. Chodź. No nie możemy go tu zostawić. No ale na korytarzu też nie może być. Tak, znasz przepisy. Trzeba okazać zmarłemu szacunek. Musimy mu znaleźć jakieś odosobnione miejsce. O, poczekaj. Dobra, przyklej się kartkę, żeby nie wchodzić. Do pielęgniarskiego nie możemy, tam jest za duży ruch. No w lekarskim to samo. Poza tym to jest na innym piętrze. No to postanowione. Nie, poczekaj. A przecież musi być jakieś spokojne miejsce na oddziale. Wiem, pokój Jaronia. Nie możemy. Musimy. Jaroń jest na bloku, wróci za kilka godzin. Nikt tam nie wchodzi, a zdążymy go zabrać, zanim Jaroń wróci. No nie wiem. Nie ma czasu się zastanawiać. Mamy pacjentów do monitorowania. Jeżeli dalej tak pójdzie, to za chwilę kolejny zejdzie i będziemy mu szukać następnego miejsca. A tamten nie wiem, gdzie wyląduje. W składzie na szczotki. Dobra, okej. Chodźmy, ale szybko. Słuchaj, a może my razem w pokoju, Peter sam? Co? O, dzień dobry, kochana. Prawie się nie widujemy ostatnio. Co słychać? Spoko, dużo się dzieje. Ej, Puszek, na cito. Czyli co? Nie musimy jednak szukać 4-pokojowego mieszkania? Czemu nie? Doktor Kilian na pewno ma fajną chatę. No, już chyba mówiłam, że nie zamierzam się do niej przeprowadzić. Wiesz,
Wiesz, akurat jeśli chodzi o przystojnego doktorka, to lubisz często zmieniać zdanie, kochana. A to już chyba nie jest twój interes, nie? Dobra, Zuzka, mamy kilka fajnych opcji chat. Może byś, nie wiem, w przerwie usiadła z nami, pokazalibyśmy ci, bo w końcu musimy coś wybrać, za chwilę wylądujemy w kartonach. No dobra, nie czekamy na Piotrka? Wiesz, Piotrek przed wyjazdem powiedział, że zdaje się na mój gust. A, to spoko. Dobra, muszę lecieć. Dlaczego ty powiedziałeś, że Piotrek zdaje się na twój gust, jak... Razem mieliśmy wybrać w trójkę. Aj tam. Mała strata dla ludzkości, a dużo radości dla mnie. Widziałeś minę królewny? Świetną robotę zrobiłaś z tymi kartami. Dziękuję. Pani doktor, są już wyniki Borysa w bazie. Okej, sprawdźmy. Niewydolność nerek. A jednak. Jest na liście do przeszczepu? Tak. A możemy coś zrobić poza czekaniem? Dzwonię po nefrologa i pediatrę. Musimy go zostawić na oddziale. Ty poinformuj ojca, że młody zostaje. Oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Sprawdzę tylko, jak się goją szwy. Albo coś wam się w karcie pomyliło, albo złą nogę mi operowaliście. No jakbyśmy panu złą nogę operowali, to byśmy sobie tak miło teraz nie rozmawiali. No miło w rzeczy samej. Czuję się tak, jakbym mógł góry przenosić. Czyli co, wstaje pan? No pan doktor z porannego obchodu pytał o to samo. Straszny bajzel w tej karcie. Przepraszam, to co? Spróbujemy wstać? Voila. No pięknie. No to musi pan swoim bliskim powiedzieć, że będzie niedługo pan śmigał jak nowy, bo pewnie się martwią. A nie ma się kto o mnie martwić. Chyba że gosposia, bo jak kośnę, to kto jej wypłatę przeleje. A nie ma pan nikogo bliskiego? Żona nie żyje, dzieci nie mieliśmy. Moja siostra zmarła kilka lat temu, ale nie rozmawiałem z nią od 20, więc... No, przepraszam. Ale nie ma za co. Ja jestem chodzącym dowodem na słuszność powiedzenia, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Bardzo mi przykro. A niepotrzebnie. Wie pani, całe życie harowałem. Ostatnio sprzedałem firmę za duże pieniądze. Podróżuję, czytam książki, gram w golfa i niczym się nie martwię. To nie mało. No rzeczywiście, jak tego słucham, to zaczynam wątpić w swoje życiowe wybory. To pani jak mnie mam ma dzieci? Mam synka. Mąż? No tak, pewnie pani ciężko pracę w szpitalu godzić z wychowaniem syna. Nawet sobie pan nie wyobraża. Dobrze, to zajrzę do pana niedługo. Ale nie z litości, tylko z sympatii. No ale oczywiście. Do widzenia. Do widzenia. Więc to oznacza, że mój syn może umrzeć? Proszę mi wierzyć, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby do tego nie dopuścić. No tak, ale to się może wydarzyć. Wie pan co, no w tym momencie szukamy alternatywnych terapii. Będziemy czekać na pojawienie się dawcy. A czy ja mógłbym być dawcą? To no oczywiście możemy sprawdzić zgodność tkankową. Wszystko zrobię, żeby on był zdrowy. Jak jego matka umarła, wmówiłem sobie, że będę pracował dniami i nocami, to zatrzymam mieszkanie, które ona urządziła, w którym ją pamiętaliśmy. Ale to jest nieprawda. Chciałem uciec. Budujemy teraz taki dom jednorodzinny i kierownik budowy namawiał mnie, żebym zatrudnił kogoś do pomocy. Odmówiłem. Co ze mnie za człowiek, żeby siedzieć do 3:00 w nocy na budowie zamiast ze swoimi dziećmi? Wie pan co, ja też nie jestem mistrzynią radzenia sobie w trudnych sytuacjach, naprawdę. Ale Borys to jest świetny chłopak i tak by nie było, gdyby pan był taki całkiem beznadziejny. Dzięki. To co teraz? Teraz poszukamy dla Borysa miejsca na pediatrii i będziemy szukać jakiegoś rozwiązania. Dziękuję. Proszę się trzymać.
Przepraszam bardzo, ale muszę już iść. O, mogę na chwilkę? Proszę. Kto by zrobił z gabinetu kostnicę? Dopiero zaczęłam zmianę. Za chwilę muszę wracać na blok. Nie mam gdzie zjeść, bo w moim pokoju leży pacjent, martwy. Może pan zjeść u nas? Zabieraj delikwenta i to w tej chwili do promorte, zanim się ktoś zorientuje. Oczywiście. Przepraszam bardzo. Chciałabym zobaczyć Janę Nowaka. Gdyby mogła mi pani wskazać, gdzie leży ciało. A pani jest? Ja jestem wnuczką jego siostry. A pan? Działam z umocnienia dalszej rodziny pana Nowaka. Marian Koniuszko, prawnik. Muszę potwierdzić zgon i zabezpieczyć próbki DNA na wypadek, gdyby ktoś próbował podważyć roszczenia co do spadku. Zęby. Swojego rozpozna. Dobrze, czyli tak. Pani chciałaby się pożegnać ze swoim... Stryjecznym dziadkiem. Którego nie widziała pani od 15 lat. A czemu nie? Chodźmy, tylko nie mamy za dużo czasu. Dobrze, to proszę za mną. Myślałam, że idziemy zobaczyć ciało. No właśnie tak. Sprawdzę, gdzie je przenieśli. Gdzie byście przenieśli Jana Nowaka? To przepraszam, zgubiliście go? Nie, myśmy po prostu mieli małe problemy w chłodni. Dobrze, nieważne. Bóg tak chciał, alleluja i do przodu. Gdzie są rzeczy starego? Ale zaraz, chwileczkę. Nie mogę opuścić placówki bez zabezpieczenia materiału genetycznego. No niech pan sobie zabezpiecza. Podobno miał Rolexa. Dobrze, wydaje mi się, że rzeczy pana Jana Nowaka nie przyszły do nas jeszcze z pooperacyjnego. No ładnie. Już rozkradli, co mogli. Rozumiem, że karty kredytowe i portfel też się nie znajdą. Dobrze, ja zadzwonię na pooperacyjne. Co za burdel. Ja zadzwonię na policję, bo nie po to czekaliśmy parę lat, aż ten palant umrze, żeby dać się teraz ogrywać jakimś pigułom. O Jezu. Gdyby moja siostra widziała, na co wyrośnie jej wnuczka, to jeszcze raz by się przekręciła. Odpowie mi pani za to. Marian Koniuszko, polecam się. A pan jest? Jan Nowak. Już czuję, że rany emocjonalne spowodowane przez niekompetencję tej idiotki będzie mi mogło zrekompensować jedynie wysokie odszkodowanie. Jest mi bardzo przykro z powodu tego, co się dzisiaj wydarzyło. Ale proszę powstrzymać się od epitetów. Jestem pewien, że to nie było celowe działanie. Celowe, niecelowe, zapłacicie albo pójdę do gazet. Jestem przekonany, że dokładny opis tego, co się dzisiaj wydarzyło, bardziej zaszkodzi pani niż nam. Hołota. Coś ty sobie myślała. Nie dość, że zgubiłaś ciało, to jeszcze pomyliłaś pacjentów. Jak można popełnić taki głupi błąd? Pooperacyjny co chwilę podrzuca nam pacjentów, dodatkowo ta awaria w chłodni. No i niecodziennie zdarza się 2 pacjentów w tym samym wieku, o tym samym imieniu i nazwisku i dodatkowo po tym samym zabiegu. Ale że już na 2 różnych nogach, to ci umknęło. Wiesz, że ja to powinienem zgłosić do dyrektora? Ale czuję się współodpowiedzialny. To mój oddział i nie pozwolę, żeby wszyscy przywozili nam niechcianych pacjentów. Dziękuję. Jezus, Maria, co za dzień po prostu. Ja nie wiem. Dzisiaj byłem tak po prostu niemiły dla jednej pielęgniarki, że... Słuchaj, może wpadniesz po pracy i porozmawiamy. Muszę iść do domu. Zgódź się. Zaparzę herbatę zieloną, tę twoją ulubioną japońską. Tą różową? Mhm. No dawno jej nie piłam. No dobra, okej. Jeszcze raz dziękuję. Nie ma sprawy. Tylko proszę cię znaleźć to ciało. Dzień dobry. A dzień dobry. Ale to była piękna katastrofa. Naprawdę bardzo pana przepraszam. Ja mówiłem pani, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu.
Zmobilizowała mnie pani do spotkania z prawnikiem. Ja taki testament napiszę, że nawet grosika nie zobaczę. Bardzo mi przykro, że musiał pan przez to przechodzić. Zastanawiała się pani kiedyś, co będzie się działo na pani pogrzebie? No może. A ja już wiem i zacieram ręce z uciechy. No tak, żałuję tylko, że nie zobaczę ich miny, jak się zorientują, że nic nie dostali. No chyba nie będą za bardzo zdziwieni. A co z drugim Janem? Usunęliśmy awarię w chłodni i pielęgniarka go tam zawiozła. A w karcie był numer do jego przyjaciela, który przyjdzie się pożegnać. Pani doktor, jeśli ten człowiek nie będzie miał nic przeciwko, ja chciałbym pójść z wami. Skoro nas los tu połączył, to może był jakiś powód? Kochanie, Hej. jak ci minął dzień? Chyba niedługo kończysz, co? Chciałam jeszcze na chwilę zajrzeć do pacjenta. Myślałem, że wybierzemy się na jakąś kolację albo do kina. Chętnie, ale nie dzisiaj. Daj się namówić, nie samą pracą człowiek żyje. A nie umówiliśmy się, że zwolnimy trochę tempo? No, wolniej to się można tylko cofać. No po tym, co zrobiłeś, to już się bardziej cofnąć nie da. Myślałem, że już to sobie wszystko wyjaśniliśmy. Dalej będziesz do tego wracać? Dobra, przepraszam, po prostu nie mam ochoty dzisiaj na spotkanie, okej? Okej. A jutro? Nie wiem. Zuza, nie możesz się przede mną zamykać. Ale ja się nie zamykam, ja po prostu potrzebuję przestrzeni, Może okej? proponuję ci miły wieczór, a nie małżeństwo. A czy ja zawsze muszę robić to, co ty chcesz? Dobrze, w takim razie powiedz na co ty masz ochotę, ja się dostosuję. Chcę złapać oddech. Poznaliśmy się w podstawówce. Był dla mnie jak brat. Nie mogliśmy nic zrobić. Widać, tak miało być. Przepraszam, ja myślałem, że to dobry pomysł, ale czuję się trochę jak intruz. Może lepiej już pójdę. Niech pan zostanie. Jasiek by się uśmiał z tego całego zamieszania. Będzie mi go brakowało. Bach! Bach! Nie wolno. A, to stąd te dźwięki. Już myślałem, że głowa zaczyna mi szwankować. Przepraszam, ale pies nie może tutaj zostać. Jasiek dał mi go na przechowanie, jak szedł do szpitala i pomyślałem, że powinien się pożegnać. Ach? No, taki podany do niego. Ale nie wiem, co się z nim stanie. Żona się wścieka, bo wyje nocami. No, komponuje. No może po to nas los połączył. Polubił pana. Chodź, chodź, Sebastian. Piszemy cię do testamentu, to te cholery ze złości padną. Chodź. Dzięki za dzisiaj. Cieszę się, że mogłem pomóc. Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że działałem z czysto altruistycznych pobudek. Chciałem się z tobą spotkać, bo... Odebrałem to z laboratorium. Co to jest? Otwórz. Jakim prawem zrobiłeś te badania? To fakt, że mnie oszukałaś, jest spoko, tak? A to, że ja zrobiłem badanie na ojcostwo, to cię oburza? Ale ty nie miałeś prawa. Odebrałaś mi dzieciństwo naszego syna, więc nie mów mi, do czego miałem prawo, do czego nie. Dobrze, w ogóle nie będę z tobą rozmawiać. Poczekaj, dobrze, zaczekaj. Ja nie chcę się kłócić. Ale to czego ty chcesz? Chcę być częścią życia naszego syna. Ale jak ty to sobie wyobrażasz? Co ja mam mu teraz powiedzieć? Dlatego uważam, że powinniśmy usiąść i porozmawiać. Z terrorystami się nie negocjuje. No dobrze, kiedyś dowie się prawdy, to co mu powiesz? Ale to nie jest twój interes. Zaczekaj. Ja tego tak nie zostawię. Jestem jego ojcem i będę walczył o swoje prawa. Wypisujemy cię ze szpitala, ale będziesz musiał jeszcze trochę zostać w domu. Kiedy pani ostatnio współżyła? Co to za pytanie? Dobrze przemyśl, co chcesz mi powiedzieć. Musimy rozebrać pacjentkę. Synku, co się dzieje, Borys? Ale to nie wygląda jak tampon. Owszem. To wygląda jak... Owszem. Ja się nie boję, że umrę, wiesz? Tylko bardzo bym chciał, żeby ktoś wtedy przy mnie był. Ukrywałaś przede mną dziecko, a teraz jeszcze próbujesz mi mówić, że to moja wina?